Witold Lutosławski miał wyjątkowo wrażliwy słuch. Podczas pracy przeszkadzał mu każdy dobiegający go dźwięk, przejeżdżający samochód, głośna rozmowa czy, nie daj Boże, grające radio. W poszukiwaniu ciszy trafił w końcu na ulicę Śmiałą na warszawskim Żoliborzu. Był już wtedy uznanym kompozytorem, z pierwszą nagrodą Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO za muzykę żałobną. Muzyka żałobna uważana jest za przełomowe dzieło na całej drodze twórczej Witolda Lutosławskiego. Dzieje się tak dlatego, że w tym utworze on po raz pierwszy zaprezentował swoją nową koncepcję języka dźwiękowego. Chodziło o taki sposób na organizowanie wszystkich 12 wysokości dźwiękowych i to zarówno w poziomie, czyli wtedy, kiedy budujemy coś na kształt melodii, jak i w pionie, gdy chodzi o akordy. Twórczy artysta musi w jakimś stopniu być awangardowcem, to znaczy musi coś odkrywać. Nie znaczy, że odkrywa coś dla innych, dla swoich następców. Odkrywa dla siebie. Po prostu bez odkrywania rzeczy nowych nie ma prawdziwej twórczości. Byłaby tylko powtarzaniem starych szablonów albo powtarzaniem samego siebie. Muzyka żałobna zbudowana jest z 4 części. Zaczyna się prologiem, kończy się epilogiem, a w środku są 2 odcinki nazwane odpowiednio metamorfozami i apogeum. Ale pomiędzy nimi nie ma żadnych przerw, bo całość jest zakomponowana na planie wielkiego łuku dramaturgicznego. Prolog jest powiązany z epilogiem, choćby w ten sposób, że ostatni dźwięk epilogu gra ten sam instrument, wiolonczela, który zaczynał prolog. Tytuł utworu wziął się m.in. stąd, że muzyka żałobna została zamówiona dla uczczenia 10. rocznicy śmierci wielkiego węgierskiego kompozytora Beli Bartoka. Ona przypadała w roku 1955. Lutosławski się spóźnił i dostarczył utwór dopiero w roku 1958. Ale dedykacja została, tak samo jak szereg subtelnych nawiązań do muzyki wielkiego kompozytora węgierskiego. Lutosławski jako członek Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO był inicjatorem uchwały potępiającej pogwałcenie wolności osobistej i prawa każdego człowieka do ciszy. Ta jego dbałość o ciszę była jednak w gruncie rzeczy dbałością o muzykę, która nie powinna być traktowana jako papka, mechaniczna rozrywka, a jako przestrzeń prawdziwego spotkania, emocjonalnego zaangażowania, eksperymentu. Tak jak ma to miejsce w przypadku muzyki żałobnej.